Partnerem odcinka jest serwis i aplikacja wakacje.pl. Nad Kapadocją wstaje świt. Ów magiczny moment dnia znaczony jest tutaj nie tylko radosnym śpiewem ptactwa, ale również wznoszeniem się w niebo ponad setki balonów. Ci wszyscy, którzy są w tych koszach, a w jednym tylko może być kilkanaście osób, chcą lepiej z góry przyjrzeć się owej niezwykłej, jedynej w swoim rodzaju i niespotykanej gdzie indziej krainie. My dzisiaj też ją zobaczymy i z góry, choć bez pomocy balonu, i z dołu. Ja się jeszcze nie ogarnąłem, wyskoczyłem tylko z łóżka, by się temu przyjrzeć, więc wracam do łóżka, oddam się w łóżku dalszej części onirycznej, tym razem magii, i widzimy się wkrótce. A na razie Kapadocja i balony. Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:45 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny. Śniadanie w miejscu, które jest tutaj naszą kapadocką bazą. Hotel nazywa się Anatolian Houses, no i jest wpisany w pejzaż idealnie. Na razie pogoda jest łaskawa, siedzę na zewnątrz, by spożyć śniadanie, ale miejscowi, rozmawiałem z nimi, narzekają na pogodę w tym roku. Znaczy, generalnie, tu są bardzo duże amplitudy temperatur. Zimy bywają niezwykle mroźne i śnieżne. Jesteśmy na wyżynie, jesteśmy w pobliżu wulkanów, ale w lecie z kolei jest bardzo gorąco. Jeszcze te różnice temperatur przyczyniły się do ukształtowania tej formy terenu. Jak mamy +30 i -20, no to erozja postępuje żwawiej. Ale no, mamy przełom kwietnia i maja w tej chwili i powinno już być ciepło. Jest bardzo ciepło, jak wyjdzie słońce, ale jak zajdzie, robi się bardzo chłodno. Czasami przylatuje chmurka, siąpi deszcz. Miejscowi martwią się o morele. One zakwitły niedawno i były przymrozki. Zobaczymy. Tureckie morele, jedne z najlepszych na świecie. Śniadanie. Ten talerz, jakże malowniczy, to jest wybór miejscowych serów. Delikatny, bo ja nie śniadam muficie. Papryczki na zaostrzenie apetytu. No i zioła. One tu leżą wszędzie w takich ogromnych pęczkach na stole. To jest jedyna rzecz ciepła. Tutejsza jogurtowa zupa z ryżem, przyprawiona masłem z kirmizi biber, czyli z ową tłuczoną papryką i ziołami. Wyborna, lekko kwaskowa, świetna. A to jest deser skomponowany przeze mnie. Jogurt to baza, do tego tahina, pasta sezamowa, no i to coś wygląda jak miód, ale nie jest miodem, to jest pekmez, czyli konfitura morelowa. Teraz tego nie jem, żeby sobie nie zamknąć smaku. Herbatka szatańsko mocna. No i moi drodzy, dzień, co by się nie działo na niebie, zapowiada się wspaniale. Miasteczko, w którym się zatrzymaliśmy, to Gereme, jedna z najlepszych baz wypadowych do zwiedzania Kapadocji. Była to przez stulecia spokojna, rolnicza osada. No i ludzie mieszkali właśnie w owych tufowych jaskiniach. Niektóre z owych tworów były wykorzystywane jako instytucje użyteczności publicznej. No, na przykład tutaj, w tej
jakby maczudze Herkulesa w czasach rzymskich mieściło się więzienie. No ale czasy się zaczęły zmieniać i ludzie już nie chcieli w tym mieszkać, no więc zaczęli budować domy. Ale jak to się wydarzyło, to z kolei przyjechali tutaj inni ludzie, turyści, którzy marzyli o tym, by móc spędzić noc czy też kilka w takich tufowych pomieszczeniach, które widzieliście. No i one były gotowe, no więc stworzono w nich hotele. No i tak to dzisiaj jest. To jest bardzo ważne turystyczne miejsce, ale to jest przy okazji żywe miasteczko. Mamy tutaj ruch samochodowy, mamy wszystko, czego potrzebuje człowiek lokalny, nie tylko turysta. Zatem teraz widzicie Göreme z dwóch stron. Tam historia, a tutaj teraźniejszość. Na czym polega fenomen Kapadocji? No to geologia i historia. Tutaj nie widać ich w tej chwili, bo są chmury. Mamy 3 wulkany, 3 wielkie wulkany, wygasłe miliony lat temu. I przyszli tutaj Persowie. Wówczas jeszcze czcili ogień, nie mieli pojęcia, że te wulkany są wygasłe. Liczyli na ogień, by mieć czemu oddawać cześć. Ognia nie było, ale zastali takie oto formy geologiczne, czyli coś, co pozostawił po sobie wulkan, lawę pod postacią tufu, w którym można z łatwością rzeźbić. No i zobaczyli dzikie konie. Dzikie konie, które do dzisiaj tutaj żyją. Stąd nazwali ową krainę Katpatuka, czyli kraina pięknych koni. I stąd właśnie słowo zostało przekształcone Katpatuka, Kapadokia, Kapadocja. No i to jest właśnie to, coś nieporównywalne z niczym innym na świecie. Z geologicznego punktu widzenia sprawa wyglądała mniej więcej tak. Wulkany wybuchły, spłynęła z nich lawa, zalała okolice, a następnie erozja utworzyła takie oto doliny, takie oto formy. Mówiłem o tufie wcześniej, ale mamy tutaj również bazalt. Oczywiście bazalt jest twardszy i tam, gdzie było więcej tufu, tam więcej procesów erozyjnych nastąpiło. Tu mamy fragmenty, które były kiedyś wykorzystywane, mówię o fragmentach skał, wykorzystywane jako mieszkania. Mamy tutaj całkiem współczesne, bo nadal działające gospodarstwo rolne, ale mamy w końcu formy, które tak naprawdę odkryli hipisi w latach 70. No bo przyjechali tutaj z zachodu, rozbili obozowiska, no i z czym, jak myślicie, im się skojarzyły te oto skalne piki? No, można by to było nazwać Doliną Szparagową, ale nie o szparagach myśleli hipisi. No, kształty faliczne. Szparag również ma kształt faliczny, no więc nazwano to Doliną Miłości i tak to do dzisiaj funkcjonuje. Jedna z przecudnych miejscowych dolin. Jesteśmy nad rzeką Kızılırmak. Oddaliliśmy się nieco od Göreme. Kızılırmak, czyli Czerwona Rzeka, najdłuższa rzeka w Turcji, ponad 1000 kilometrów, wpada do Morza Czarnego. No, nie jesteśmy nad Morzem Czarnym, jesteśmy w Kapadocji. O tym, dlaczego ona jest czasami czerwona i o co chodzi z tą czerwonością, będziemy mówić za chwilę. Chodzi o glinę, ale na razie nie glina, lecz jedzenie. Lokal nazywa się Dunna Barba, mówiąc precyzyjnie. No i słynie z kuchni, która nie podlizuje się turystom. No więc przybyliśmy tutaj od razu i mamy absolutną klasykę. Zarówno pod postacią meze, jak i przystawki ciepłej. Nie mogłem się powstrzymać, by nie zamówić właśnie tego zestawu. No dobra, ale najpierw zimne rzeczy. Zestaw meze. To jest arcysłynne danie. Mianowicie kurczak po czerkiesku. Bardzo pracochłonna rzecz. Kurczaka się gotuje, obiera, potem dusi razem z orzechami włoskimi. To jest coś, co jadłem wcześniej w Stambule i smakowało mi to niezwykle. Świetne. To jest sałatka z buraków.
To jest taka pasta na bazie migdałów i ostrej papryki. To są dwie rzeczy z karczochów. To są po prostu karczochy duszone w oliwie z groszkiem oraz z koperkiem, a to są karczochowe serca razem z groszkiem, papryką i drobniutko posiekanymi pomidorami. To są gołąbki. Takie, które kojarzą się od razu z Turcją, a również i z Grecją, Armenią, Gruzją, czyli gołąbki zawijane w liście winogron. Ale mamy tutaj również wersję gołąbków kapuścianych. I kto wie, czy to nie 300 lat sąsiedztwa polsko-tureckiego w czasach I Rzeczpospolitej, w czasach osmańskich sprawiło, że my coś takiego robimy. No nasze są masywniejsze, większe, ale to również jest nie tak jak gołąbki te, z samym ryżem i miętą na przykład. To jest propozycja ryżowo-mięsna, ale również z pomidorami. No więc bardzo, bardzo zbliżona rzecz do naszych gołąbków. Mięta w środku występuje jak najbardziej. No a to jest to, co mnie podnieca chyba najbardziej w tym zestawie, ponieważ iszkembe, czyli flaki jagnięce, słynna zupa miejscowa na bazie tychże, ale to jest wersja smażona, czyli obgotowane flaki w wielu wodach, następnie na mocnym ogniu podsmażone, podawane z jogurtem i wykańczane masłem z kirmizi biber, czyli tą papryką delikatnie pikantną, nie zmieloną, tylko tłuczoną. Widzicie tutaj wyraźnie kawałeczki papryki, to nie jest proszek. No i do tego, żeby ten zestaw był całkowicie kompletny, mleko lwa, czyli po prostu raki, czyli anyżówka. No i teraz właśnie. Jadłem raz w życiu smażone flaki. Było to w Bułgarii, ale były one panierowane. A tu są po prostu podane, wyglądają jak wzorzec ser. Chrupiące, jędrne. Jeśli uważacie, że to jest rzecz ciężkostrawna, to mamy tutaj karczoszki, które pieszczą wątrobę i wszystkie inne organy wewnętrzne. I one zlikwidują ewentualne skutki przejedzenia. Kolejne kapadockie miasteczko Avanos. Rzemiosło tutaj kwitnie i skupia się na dwóch dziedzinach: tkaniu dywanów oraz garncarstwie. Tkaniem dywanów zajmują się kobiety, ale dywany tka się w wielu miejscach w Turcji. Natomiast garncarstwo jest tutaj prawdziwą perełką. To domena mężczyzn, ale nie dlatego jest to perełka, tylko dlatego, że Czerwona Rzeka, którą już widzieliśmy, dostarcza wspaniałego materiału, budulca. Jest to rzecz na tyle ważna, że widać to, mówię teraz o naczyniach z owej czerwonej gliny, nie tylko na straganach, ale jest to również upamiętnione na pomniku stojącym w samym sercu Avanos. Pierwsza państwowość znana nam, istniejąca na terenie Kapadocji, to była państwowość chetycka. I było to bardzo, bardzo dawno temu. XIII-XII wiek przed Chrystusem. Chetyci byli niezwykle biegli również w sztuce garncarskiej. Mamy tutaj replikę ich rytualnego naczynia na wino. Dlaczego w środku jest tak wielki otwór? No, religia to była nie monoteistyczna, zatem mieli wiele bóstw, również słońce, i przez ten otwór rano musiały przejść promienie słońca. No, ale nie jesteśmy, rzecz jasna, w dawnej pracowni garncarskiej chetyckiej. Jesteśmy w jak najbardziej współczesnym miejscu, wszakże działającym tutaj od wielu, wielu lat. No i kapadockim zwyczajem
urządzonym w takiej oto jamie w tufie. I to jest niezwykle słynny zakład garncarski, który również produkuje repliki dawnych chetyckich rzeczy. Żeby zrobić jakiś wyrób garncarski, potrzebna jest glina. Wspominałem o czerwonej glinie z Czerwonej Rzeki. No i to jest właśnie ona, ale ona nie wystarczała. Mieszano ją z białą gliną, no góry tutejsze ją dają i mamy tutaj domieszkę tego właśnie. To jest sproszkowany kwarc. No i teraz oczywiście trzeba uformować naczynie, trzeba je najpierw wstępnie osuszyć, potem wypalić w piecu. W czasach chetyckich ta temperatura nie była aż tak wysoka, no pewnie te naczynia były bardziej kruche, ale tak naprawdę niewiele się zmieniło. No, oni znali koło garncarskie. Mamy tutaj repliki również innych rzeczy. To jest rzecz przecudna, a mianowicie powiedziałem o wielopokoleniowości tejże manufaktury. No i co to jest? Drzewo życia, czyli pewnego rodzaju drzewo genealogiczne. Jeszcze jedną rzecz chciałbym wam pokazać. I'm very sorry. I hope so I don't disturb you. I just take for a second that one, okay? We were just going to talk about that. I will bring it in any second. To jest wzór z czasów osmańskich. Mało kto wie, że jednym z najważniejszych symboli osmańskiej Turcji był tulipan. I to jest właśnie wspaniały osmański talerz. No i teraz mówiłem o tym, że to jest domena mężczyzn. Myślę o garncarstwie. Tak, ale chodziło mi o operowanie garncarskim kołem. To wymaga siły. Natomiast kto to zdobi? Do tego, rzecz jasna, potrzebna jest kobieca ręka. Bez wątpienia najprzyjemniejsza część zwiedzania, a mianowicie sklep. To wszystko, co tutaj jest, tam na dole powstało, a są to rzeczy godne najbardziej wypasionego sułtańskiego pałacu. No, to jest ciekawostka historyczna. Nie wiem, czy sobie przypominacie z pana Wołodyjowskiego. Tak, to Azja Tuchajbejowicz w takiej oto tureckiej zbroi chodził. Zresztą niewiarygodne jak te kultury, mówię teraz o kulturze szlacheckiej I Rzeczpospolitej i kulturze osmańskiej się przenikały. Przecież strój szlachecki, przecież pas słucki, karabela, kontusze, to jest wszystko wschodnie, to jest wszystko inspirowane właśnie kulturą Turcji osmańskiej. Spójrzcie, jakie to są cudowne wzory. No nie weźmie się tego do samolotu, ale na szczęście działają firmy przesyłkowe i mają pudła wyłożone styropianem. Kącik partnerski. Partnerem naszej wyprawy do Turcji jest serwis wakacje.pl. Turcja to niezwykle popularny wśród rodaków kierunek wakacyjny i trudno się temu dziwić. Po pierwsze, niezwykle korzystne połączenia. Czartery, 2,5 godziny lotu, wiele miast w Polsce, kilka odlotów dziennie. Po drugie, wielki, wspaniały kraj, jakże różnorodny. Różne możliwości wypoczynku, albo leżenie na plaży, czy też śródziemnomorskiej, czy też egejskiej, albo zwiedzanie niezwykle fascynującego interioru. W aplikacji wakacje.pl w sposób niezwykle wygodny, poprzez kilka kliknięć znajdziecie setki ofert różnych biur podróży. Od was tylko zależy, którą wybierzecie. Turcja poleca się waszej uwadze. Koniec kącika partnerskiego. Jesteśmy na obrzeżach Gereme, w miejscu absolutnie niezwykłym. To się nazywa Muzeum na Otwartym Powietrzu, ale to jest muzeum, do którego nie przywieziono żadnych eksponatów, gdyż muzealnymi skarbami jest to, co człowiek tutaj zrobił między IV a XIII wiekiem. To jest mianowicie niezwykły kompleks monastyczny, zapoczątkowany właśnie w IV wieku przez ojców kapadockiego chrześcijaństwa. To byli Bazyl Wielki,
Grzegorz z Nazjanu i Jerzy z Nissy. Zresztą uczestniczyli w pierwszym chrześcijańskim soborze w Nicei. I z ich inicjatywy powstał tutaj zespół świątyń, zespół klasztorny, a wszystko to wyżłobione w tufie. Jesteśmy w najstarszej części pochodzącej z IV wieku. Te grupy ludzi, które zbierają się przed wejściami, chciałoby się rzec, do jaskiń, to są ludzie, którzy chcą zobaczyć świątynię, w tym wypadku z IV wieku po Chrystusie. Jak przed chwilą wspomniałem, początek tego kompleksu świątynnego to IV wiek. Ale chrześcijaństwo tutaj w Kapadocji zaczęło się w wieku I po Chrystusie. No jeszcze w czasach rzymskich. Potem przyszły czasy Bizancjum i w czasach bizantyjskich były tutaj najazdy Mongołów, najazdy Arabów. Zatem te świątynie pełniły jeszcze dodatkowo funkcję maskującą. Otóż, kiedy przybywali najeźdźcy, no to po prostu zakrywano te wejścia i udawano, że to jest po prostu zwykła skała. Zresztą w Armenii kiedyś pokazywałem wam haczkar, czyli ormiański krzyż z wizerunkiem Chrystusa, któremu tuż przed najazdem mongolskim dorobiono warkoczyki, by Mongołowie nie zniszczyli tego. My myśleli, że to jest ktoś z naszych, no więc nie będziemy tego niszczyć. I przetrwał do naszych czasów. Tam, ów haczkar, tutaj to wszystko przetrwało. 8 świątyń, ogromny teren. Jak stało, tak stoi. W niektórych z tych świątyń mamy freski zachowane doskonale. Część z nich przedstawia wizerunki Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej, świętych. W niektórych mamy tylko wzory geometryczne, ornamenty. To z kolei pokłosie bizantyjskiego sporu między ikonoklastami a ikonoidami. Ikonoklaści twierdzili, że tak jak w islamie nie można przedstawiać wizerunków świętych, ani w ogóle ludzi. Natomiast ikonoidzi twierdzili inaczej. Jak widzicie, historia jest bogata, niezmierzona. Nie zamierzam was tutaj więcej sprawami ikonoklastów i ikonoidów zanudzać. Oto mała, a jakże kapadocka wioska o nazwie Ayvalı. W jednym z domów, do którego właśnie zmierzam, mieszka sobie małżeństwo, pani Bedicha i pan Dżafer. Pan Dżafer był kierowcą busa, który woził tutaj turystów pomiędzy różnymi kapadockimi atrakcjami. No i przejeżdżając tą drogą, mówił, no to jest właśnie mój dom. Na co turyści? No to moglibyśmy wpaść na chwilę, na herbatkę. No i tak to się zaczęło. Zaczęło się od herbatki. Pan Dżafer z panią Bedichą się naradzili i summa summarum urządzili w tym miejscu szkołę gotowania miejscowych specjałów. Czyli jest to po prostu dom prywatny, który prowadzi kursy miejscowej kuchni. No i siłą rzeczy właśnie tutaj zmierzamy.
Na potrzeby zdjęć poprosiliśmy, by przyniesiono nam naraz na stół wszystko to, co będziemy dzisiaj jedli. No i to jest właśnie to. Jest tego multum. Niektóre rzeczy tylko podglądaliśmy w trakcie przygotowywania. No to jest, jak się łatwo domyślić, börek, czyli burek. To są manti. One są zatopione w sosie jogurtowym i wykończone masłem z pulbiber, kirmizi biber, papryczką lekko ostrą i natka pietruszki do tego. Widzieliśmy jeszcze, jak robi się gołąbki w liściach winogron z nadzieniem ryżowym, z cebulą, pietruszką, ziołami. Ale kiedy to wszystko było przygotowywane, to w piecu dusiło się to. To jest diówecz. Diówecz, potrawa znana wszędzie na Bałkanach. No, z Turcji się wywodzi i nazywa się również po turecku na Bałkanach, bo diówecz w Bułgarii jadłem, w Serbii jadłem, w Bośni jadłem. To jest duszone mięso z jarzynami. Tutaj wołowina to może być też jagnięcina. W krajach niemuzułmańskich może być również diówecz z wieprzowiny. Takowy w Bułgarii spożywałem. Więc najpierw malutki kęs mięsa, drobniutkie kawałeczki i luźny sos, który został wchłonięty przez mięso. Jarzyny również bardzo drobno pokrojone. To jest specjalność lokalna. To też było już gotowe w garnku. Jest to mianowicie zupa weselna. Zupa weselna. Na wywarze mięsnym w tym wypadku mamy ugotowane w tym 3 rzeczy. Ciecierzycę, soczewicę oraz pszenicę. No, można by powiedzieć burgul, ale to jest niełamana pszenica. Całe ziarna pszenicy. To jest suszoną miętą. Jest wykańczane masłem, również z miętą. Jest tu dodatek papryki. Są wersje, które każą do tego dodawać jogurt i jeszcze to zagęszczać żółtkami z mąką. Niechże uszczknę. Doskonałe, gdyż lekko pikantny smak, mięta to wszystko łagodzi i spaja, wywar na wołowinie albo jagnięcinie, świetne po prostu. No i całe mnóstwo innych rzeczy. No, mamy tutaj mezę, mamy cukinie faszerowane, mamy kiszoną paprykę, mamy sałatkę na bazie fasoli. Te rzeczy pochodzą, mówię o tych produktach, pochodzą w zdecydowanej większości z tego gospodarstwa. I jeszcze raz chcę podkreślić, nie jesteśmy w restauracji. Tak wygląda miejscowa, domowa kuchnia. Przyznacie, że nie kiepsko. A teraz burek. Podejrzałem, będę tak samo w Dalmacji burek przygotowywał. Tam jest ciasto gotowe, strudlowe. W Bośni sąsiedniej to ciasto wręcz nazywa się jówka po turecku. Będę tak samo zwijał. Będę robił taki sam farsz. Bo tam te burki bośniackie są ogromne, a tu chorwackie są prostokątne. Będę robił tak właśnie. Człowiek się uczy czegoś przez całe życie. Kolejne kapadockie dziwo, podziemne miasto. To nazywa się Kajmakli, ale jest ich tutaj, jak się szacuje, ponad 100. Wiele nieodkrytych. Zaczęto je budować już w czasach chetyckich, ale szczyt rozkwitu owej formy to czasy bizantyjskie, najazdy arabskie. No i robiono tutaj prawdziwe schronienia wielopiętrowe z systemem wentylacji, ze studniami. Zresztą ta wycieczka będzie trwała dość długo, bo tu pięter jest 6, więc zobaczymy jeszcze kawałek. W środku panuje stała temperatura, mniej więcej 17 stopni, niezależnie od tego, czy mamy lato, czy mamy zimę. Wszedłem akurat do miejsca, które służyło jako sypialnia i tutaj mamy
sypialnianą wnękę. No, w tym miejscu po prostu spano. Mówiłem o systemie wentylacyjnym, mówiłem o studniach, czyli była woda. Jak jedzono? No, nie chowano się tutaj na całe miesiące, ale na kilka tygodni i palono tu ogień. Ale nie mogło być kominów, ponieważ dym zdradziłby, że pod skałami ktoś jest najeźdźcą. W związku z tym wykorzystywano właściwości tufu. Otóż, kiedy się tutaj rozpali ogień, to w tuf wchłania się dym. Oczywiście to jest sypialnia, więc tutaj nie gotowano, nie palono ognia, ale to jest ogromne. Tutaj są miejsca na wszystko. Te wewnętrzne korytarze, no można je na użytek miejskości nazwać uliczkami miasta, są czasami niezwykle wąskie i niziutkie. Ja się tutaj muszę mocno schylać, więc biedny Andrzejek za mną pewnie się niemal czołga. To są takie uliczki, ale są też korytarze i wiemy o ich istnieniu, które łączą te podziemne miasta. W jednym, ładnych parę lat temu, znaleziono ciała odkrywców niedoszłych. Jeden Japończyk i zdaje się 2 Francuzów weszli i nie wrócili, bo te długie, wielokilometrowe korytarze pomiędzy miastami nie są jeszcze spenetrowane. Zresztą nie wszystkie z tych miast są odkryte. Szacuje się, że ich jest tutaj około 100. Teraz chciałem wam pokazać, jak to było maskowane z zewnątrz i bronione. Wielki, ludzką ręką uformowany kawał bazaltu. W tej skale, w tym tufie, znajduje się również od czasu do czasu bazalt. No i zrobiono z tego takie wielkie drzwi, które umieszczano w otworze, który był otworem wejściowym, tak, że to z zewnątrz było niemal nie do otwarcia. W środku był specjalny system. Na dole liście polewano to oliwą i kilku mocnych mężczyzn było w stanie to od wewnątrz odsunąć. Tutaj coś, co znamy z naszych drzwi, no czyli po prostu wizjer, tak zwany Judasz. Można było przez to zerkać na zewnątrz, a również w razie potrzeby dźgać najeźdźców albo strzelać do nich z łuku. To jest rzecz naprawdę w skali niespotykanej gdzie indziej na świecie. Ludzie żyli w jaskiniach, żyli w nich nawet i w XIX wieku. Mamy takie rzeczy w Tunezji, na Sycylii, ale to jest prawdziwe miasto, ogromne miasto. Miasto, jeszcze raz powtórzę, ze swoim systemem nawadniania, systemem wentylacyjnym. Tutaj wyraźnie czuć świeże powietrze. To jest rzecz jedyna w swoim rodzaju. I spójrzcie jeszcze na to. Te wszystkie dziurki w ścianie miały swoje funkcje. Półeczki, szafki, miejsca na nocleg, miejsca, gdzie składowano żywność. Po prostu tutto completo. Jak widzicie, nie jestem tutaj sam, ale trudno się temu dziwić. To jest jedno z najpopularniejszych miejsc odwiedzin w Kapadocji i czasami wąskie gardła. Ale są też momenty wytchnienia, bo jest dużo odejść od tych wąziutkich głównych korytarzy. Widzieliśmy wcześniej dawne rzymskie więzienie w takiej skale przypominającej kształtem maczugę Herkulesa. Tutaj mamy bardzo podobną skałę i ona dzisiaj pełni funkcje porządkowe, bowiem w środku jest posterunek żandarmerii wojskowej. Tutaj mamy wspaniały widok na dawną bizantyjską twierdzę Ucisar. To był kiedyś taki monolit skalny i on został wydrążony przez Bizantyjczyków. Oni po prostu z tego miejsca obserwowali okolice, tam stacjonowało wojsko i w razie potrzeby wysyłano oddziały w konkretne miejsce.
A my teraz idziemy oczywiście do pomieszczenia wyżłobionego w tufie. Jaka to będzie funkcja? Zobaczycie. Jestem na 3. piętrze 6-piętrowego domu wyżłobionego w takiej skale grzybku w El Machudze. No i człowiek wydrążył to w środku i przysposobił do mieszkania. Czyli zrobił okna, no po prostu wybił tu otwory w ścianach. Nie dało się tutaj wnieść mebli, zatem mamy tutaj takie półki, półkoszafy, również zrobione ręką ludzką. Można tu było wnieść tylko jakieś bardzo delikatne mebelki, typu siedziska do siedzenia po turecku, niskie stoły, dywany. Jeszcze 15 lat temu mieszkała tutaj rodzina wielopokoleniowa. Mieszkały tutaj 3 pokolenia, no i wyniesiono się stąd, chociaż już tu było wtedy światło, no bieżącej wody tu na górze nigdy nie było. Wyniesiono się stąd dlaczego? No dlatego, że to jest po prostu biznesowy skarb. Wszyscy chcą to zobaczyć, a nikt nie chce, by mu się po domu plątać. Więc jesteśmy w kawiarni. Chodzę piętro niżej. Właścicielem tego miejsca jest pan Perry. I pewnie 40 lat temu, kiedy mieszkał tutaj, myślał sobie, że jest poszkodowany przez los, bo z pewnością miał kolegów w szkole, którzy mieszkali w domach tak zwanych normalnych, czyli z fundamentami, dachem, kominem, prądem, bieżącą wodą. A tutaj woda ze studni, w dodatku w pewnym oddaleniu. Prądu jeszcze tutaj pewnie nie było, z pewnością nie było, teraz jest, ale tylko do pewnego poziomu. No i myślał sobie, biednym ja. Ale zaczęli przyjeżdżać ludzie, turyści, pukać do drzwi, zaczęli chcieć to oglądać. Wszyscy się zorientowali, że tak naprawdę mają w ręku niezwykłe, niewykorzystane bogactwo. No i pan Perry skalkulował. Wyniósł się z całą rodziną stąd, postawił dom, a za pieniądze z tego przedsięwzięcia wykształcił dzieci. Jedna z jego córek jest lekarką, ma już wnuki. No i tak to prosperuje. No bo rzeczywiście w rzeczy samej nigdzie indziej w świecie nie ma takiej formy. Nie ma wykutych w czasach bizantyjskich, wykutych w skale piętrowych domów. Coś takiego tylko w Kapadocji. Skoro kawiarnia, to coś do picia ciepłego. Moja pierwsza tutaj, dacie wiarę, pierwsza tutaj kawa po turecku. Bardzo dobra zresztą, już wypiłem niemal duszkiem pół. No ale o mojej miłości z kolei do tureckiej herbaty już wiecie.